Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Jacek Podgórski, Lot nad Kaczym Gniazdem, 10 czerwca. I mamy dzisiaj dwa święta nietypowe, jedno bardziej typowe, drugie mniej typowe. Międzynarodowy Dzień Elektryka oraz Światowy Dzień Jazdy nago na rowerze. Ciekawe, które z tych świąt obchodzi dzisiaj Andrzej Rozenek. Tylko od razu Państwu zaznaczę, że Andrzej Rozenek nie jest elektrykiem. Andrzeju, dzień dobry, witam Cię serdecznie. Cześć Jacku, witam Państwa. Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryka przesyłamy Lechowi Wałęsie, który ostatnio zasłynął pięknymi zdjęciami, witając naszych zaoceanicznych gości z Hollywood. Trzyma się nam pan prezydent, trzeba przyznać, nie? Dobrze się trzyma. Wiekowy polityk, a tutaj tak, muszę powiedzieć, że dobrze na tych zdjęciach przynajmniej wygląda. A ja dzisiaj bym się rozglądał na ulicach, czy ktoś jeździ nago na rowerze. No, kto ten dzień obchodzi? No? Kto to wymyślił? To ciekawe święto. Światowy Dzień Jazdy nago na rowerze. Ja tak obstawiam, że to gdzieś w Holandii musieli wymyślić. To takie bardziej w tamtą stronę bym patrzył. No nie wiem, ale zadziwiające jak większość tych świąt, które nam tutaj podajesz codziennie, no bo nie wiemy nawet, że są takie święta, tak? Może jakbyśmy wiedzieli, to byśmy świętowali. Jakoś się bardziej przygotowali do tego. To proszę Państwa, żebyście sobie wpisali na przyszły rok, że za rok na rower. Tak, I bez tego, bez tych dzianin wszystkich, bo one niepotrzebne są. Zupełnie tak. Bardzo fajne święto. No, ale u nas, co my będziemy o jeździe nago na rowerze rozmawiać? U nas mamy właściwie taką nagą politykę czystą, w czystej formie, taką najbardziej czystą, jaka może być. Taką w ogóle nieprzeodzianą w nic. Oczywiście sprawa fałszerstw wyborczych jest ciągle żywa i będziemy o niej mówić, bo trudno o niej nie mówić, skoro wszyscy o tym mówią. Ale Andrzeju, chciałbym, żebyśmy zaczęli od tej informacji Newsweeka, że oto szefem kancelarii prezydenta, jeżeli nim będzie, no znaczy podobno jest, ale ja nie wiem, to ciągle nic nie wiadomo, Karola Nawrockiego będzie pan Przemysław Czarnek, tak, to Newsweek ustalił. I oto ten niezależny, obywatelski kandydat będzie miał na pokładzie szefa kancelarii z PiS-u i szefa gabinetu też z PiS-u, pana Szefernakera, który jest po prostu krwią z krwi PiS-u, chciałem powiedzieć. To jak ta niezależność jego się będzie teraz objawiała? Że on się, że tak powiem, wybije na niepodległość, czy też po prostu będzie to wersja Andrzej Duda 2.0, tylko gorsza? No, obstawia się pisowcami. Nie widzę w tym, szczerze mówiąc, niczego nadzwyczajnego. Gdyby Rafał Trzaskowski wygrał wybory, pewnie by się obstawiał też ludźmi z Koalicji Obywatelskiej i z partii, które są ale on nie był niezależny. Sojusznikami. On nie był obywatelskim kandydatem, ale tylko przecież błagam cię, no czyż to ściema była z tą niezależnością, tak? Natomiast ja czekam, aż się wreszcie pojawi ktoś w kancelarii z Konfederacji, no bo to tak coś czuję, że pomysł Nawrockiego na tę kadencję to jest takie właśnie łączenie tych dwóch środowisk, do tej pory dosyć pokłóconych, bo przypomnijmy, przez 8 lat rządów PiS-u na przykład do Szczujni, do telewizji tak zwanej publicznej, Konfederacja była bardzo rzadko zapraszana, żeby nie powiedzieć wcale. I na pewno była to decyzja polityczna wynikająca z tego, że Kaczyński uznał, że to im najbardziej zagraża i że to środowisko polityczne trzeba odcinać od kontaktu z wyborcami. Między innymi dzięki temu Konfederacja sobie wypracowała nowe kanały łączności, te właśnie takie bardziej nowoczesne typu TikTok, YouTube. No i dzisiaj dzięki temu rośnie w siłę, czyli te Kaczyńskiego działania, które miały Konfederacji zaszkodzić, de facto jej pomogły. Może z tego trzeba jakieś wnioski wyciągać. Na przykład takie, że strona demokratyczna też powinna więcej uwagi przeznaczyć na te współczesne metody docierania do elektoratu. No i też trzeba się zastanowić, jak z tego, co robi Kaczyński, wyciągać jakieś dla nas w przyszłości pozytywy albo nauki chociaż. Jeżeli Kaczyński w tych wyborach wykonał
taki ruch właśnie z nominacją człowieka wyciągniętego z kapelusza, no to może następne wybory trzeba przeprowadzić w ten sposób, żeby najpierw zrobić solidne prawybory i badania naukowe, wybierając kandydata za 5 lat. Tak, ja wiem, że 5 lat to odległa przyszłość, ale jednak fajnie by było już o tym dzisiaj trochę myśleć, żeby nie uleciało to, żeby nie zapomnieć. Jak już jesteśmy, zanim przejdziemy do tych wyborów, i to ponieważ powiedziałeś o tym, że no Nawrocki może być kimś takim, kto będzie próbował scalać te dwa środowiska, PiS-u i Konfederacji, to oczywiście, proszę Państwa, skończyły się sondaże związane z wyborami prezydenckimi, ale już zaczęły się z wyborami parlamentarnymi. Oczywiście one mają to do siebie, że ja widziałem, nawet tego Państwu nie pokażę sondażu, bo widziałem sondaż Prosteru dla najwyższego czasu. Ewidentnie zamówienie polityczne, no, takiego potworka to Państwo dawno nie widzieliście. Tam Korona Polska, Konfederacja Korony Polskiej pana Brauna ma 5% w ogóle, a Mencen 11% Konfederacja. Więc tak, to pod Brauna był sondaż robiony. Natomiast Rzeczpospolita, no poważna gazeta w związku z tym, ale trochę sondażownia mało poważna, ale proponuję, żebyśmy tylko zerknęli, bo jest tu jeden, jeżeli się ten trend potwierdzi, to o trendach na razie, dobrze, nie o samych wynikach, bo według tego badania 33,6% Platforma Obywatelska, PiS 29,5%, Konfederacja 21,6%, Lewica 6,6%, Trzecia Droga 5,3%, Razem 3,2%. Zwracam tylko uwagę na jedną rzecz w tym badaniu, że PiS i Konfederacja razem to jest ponad 50%, co dramatycznie, jeżeli taki trend się utrzyma, to będziemy się zbliżali w realnym wyniku, przełożeniu na mandaty do większości konstytucyjnej i wtedy żarty się już naprawdę skończą. Już się skończyły, ale wtedy będzie bardzo smutno. No tak, i wobec tego typu trendów, bo to jest sondażownia, której obiecaliśmy nie poświęcać w ogóle uwagi, także nie bierzmy zbyt poważnie tego. Ale jakiś trend się zarysował, potwierdzony wynikami w wyborach prezydenckich. Ten trend mówi nam, że Koalicja Obywatelska ma stabilne poparcie w okolicach 32%. Hołownia z Kosiniakiem walczą z progiem i raczej bezskutecznie. Z 5% walczą progiem. Nie, walczą Oni z mają 8% i nieskutecznie walczą, a Lewica się niebezpiecznie zbliża do progu 5%. Czyli jedna i druga siła jest zagrożona, jeżeli chodzi o wejście do Sejmu. No pojawił się Braun, który zrobił 6% w wyborach prezydenckich i moim zdaniem nie ma, Jacku, nic dziwnego w tym, że jego ugrupowanie 5% powinno mieć w wyścigu do parlamentu. To ja nie rozumiem, co cię tu dziwi. Ciekawy jestem wzrost Konfederacji, natomiast, bo nie bardzo widzę, czyim kosztem to by było. No właśnie, mi się wydaje, że tutaj ten Ibris to jest kosztem Brauna. To jest kosztem Brauna, Andrzej. No może. Tak mi się wydaje. Może, ale ja szczerze powątpiewam w tego typu sondaże. Poczekajmy na ogólnopolską grupę badawczą. Jak coś nam zaprezentuje, to wtedy będzie można precyzyjnie analizować. Na razie trend jest taki, że rzeczywiście Konfederacja się umacnia, Koalicja Obywatelska stoi, sojusznicy w głębokiej niedoli, no a PiS w zasadzie też stoi, nie? Nie można powiedzieć, żeby im szczególnie coś przyrastało. Nie. To jest właśnie taki. Także ta radość pisowców, wiesz, z wygranej jest taka przedwczesna, dlatego że oni się cieszą trochę jak karpie na Wigilię. Dlatego, że Nawrocki wygrał wybory tylko wyłącznie głosami Konfederacji i Brauna. I chyba ta świadomość do nich jeszcze do końca nie dotarła, bo dzisiaj mają prezydenta, elekta na razie, cieszą się. Natomiast co będzie za 2 lata? Może być bardzo ciekawie, bardzo. Z punktu widzenia PiS-u może być bardzo niemiłe rozczarowanie. Ja przeczytałem w sieci, znalazłem, proszę nie traktować tego oczywiście poważnie, ale
No, musimy mieć jakąś rozrywkę w tym całym galimatiasie. Jasnowic Jackowski przewidział, że Nawrocki swoją kadencję skończy na uchodźstwie. To zapamiętajmy sobie, bo tak powiedział. Naprawdę. To jest w różnych takich mediach typu Pudelek, coś tam. No, poważnie mówię. No. Takie rzeczy się już dzieją. Tak daleko Jackowski widzi polską politykę, tak przewiduje różne Tylko zdarzenia. Jacku, ponieważ z takimi przepowiedniami zazwyczaj, tak historia nas uczy, mitologia na przykład, zazwyczaj jest tak, że ludzie niewłaściwie je odczytują, a potem się okazuje, o kurczę, a to inaczej było. Bo on na uchodźstwie wewnętrznym był. No może na przykład, a może na przykład być tak, że będzie wojna. No to ja nie chciałem straszyć. Jackowski też to mówi. Że będzie Nie? musiało. I on wtedy pryśnie mówi. jako pierwszy w tym. On mówił, to ja nie chciałem straszyć państwa, ale Jackowski mówi, że tu w ciągu tych 5 lat to A, wojna no będzie. to widzisz, to przewidziałem No ale trochę. tak, ale wiesz, ja podejrzewam, że pan Jackowski czyta też, tak mi się wydaje, na przykład to, co mówi szef NATO. No a to, co mówi szef NATO, no to szef NATO rysuje perspektywę 5 lat i mówi, że albo się szybciusieńko weźmiemy do pracy, albo będziemy mieli bardzo poważny kłopot. I to już jest takie bicie na alarm, właściwie taki gong. No ale my tutaj tego nie słyszymy, bo jesteśmy zajęci czymś innym. A ten problem jest za drzwiami. No problem jest wszędzie, wiesz co, na całym świecie polityka się jakoś dziwnie toczy. No to, co się dzieje w Kalifornii teraz też jest przerażające przecież. Nie wiem, czy ty widziałeś ten filmik, jak policjant z gumowej, co prawda, amunicji, ale strzela wprost do dziennikarki australijskiej, która na żywo relacjonuje to, co się tam dzieje. Zamieszki są, tak? No jakby Troszkę jak Gwardia Narodowa, nie czy tak, policja. nie wiem, czy policjant, czy gwardzista to był, bo trudno było poznać. Film był takiej jakości słabej. Moim zdaniem raczej policjant, ale po prostu ze strzelby typu Mossberg przyładował jej w nogi gumową amunicją. No coś niesamowitego, po prostu to jest na nagraniu, tak? I ona jest obrędowana, widać, że to jest pres, ma mikrofon w ręku, przed nią stoi kamerzysta, przepraszam, operator. No wszyscy widzą, kto to jest, tak? I ten człowiek celowo zmienia kierunek celowania, bierze ją na muszkę i strzela. Do tego doszło w Stanach Zjednoczonych na naszych oczach. A te zamieszki tam są wywołane głównie tym, że ta instytucja, która się zajmuje uchodźcami, no działa w sposób bezmyślny, na ślepo, wzbudzając niepokoje społeczne. Na dodatek Trump jeszcze podgrzał tutaj atmosferę, bo wysłał tam Gwardię Narodową, gdzie władze stanowe mówiły, że sobie z tym poradzą, mimo to wysłano Gwardię. No i teraz są już chyba 4. dzień dzisiaj zamieszki trwają. Trump, który wiesz, ma problemy z pokonaniem schodów do samolotu, udaje tutaj takiego, wiesz, przywódcę twardego, który będzie Gwardią Narodową rozwiązywał problemy. To tam w Stanach, to jest ich problem, ale to ma odbicie na całym świecie. U nas w Europie, no Europa po pierwszym takim rozpędzie, że tu należy szybko coś robić, bo wojna nam grozi, bo Stany Zjednoczone nas być może opuściły. Jakoś też widzę, że chyba na grilla wszyscy pojechali. Tak, i cisza, spokój. No, jak wygląda wojna za naszą wschodnią granicą, to Damian Duda nam opowiadał w odcinku niedzielnym. Wygląda bardzo przerażająco i nie na taką wojnę się szykują armie europejskie, w tym armia polska. No a to, co jest najgorsze dla nas, to to, że Putin najwyraźniej postanowił za wszelką cenę rozhuśtać jeszcze bardziej tą gospodarkę wojenną. Tak. Oni naprawdę praktycznie w każdym dużym mieście produkują jakieś istotne rzeczy dla przemysłu zbrojeniowego. I taka gospodarka oznacza oczywiście to, że ta armia się będzie wzmacniać, a oznacza przede wszystkim to, że ona będzie potrzebowała jak krwi kolejnej wojny. Jeżeli ta wojna się skończy albo wyczerpie się tutaj potencjał do zużywania sprzętu, amunicji i tak dalej, no to będą sobie szukali innej wojny. Taka jest kolej rzeczy. Stąd to, co mówisz, te ostrzeżenia szefa NATO są naprawdę bardzo, bardzo prawdopodobne. Trzeba się szykować oczywiście na najgorsze i liczyć na to, że to najgorsze nigdy nie nastąpi. Nie chcemy państwa straszyć, to nie o to chodzi, tylko
Chodzi o to, żeby mieć świadomość, jak źle się dzieje na całym świecie. Jeszcze Bliskiego Wschodu nie omówiliśmy, tam też się kotłuje niesamowicie. No jeszcze Tajwan, cały czas tykająca bomba zegarowa. Jest tych zagrożeń na świecie mnóstwo i nic nie napawa tutaj optymizmem, bo jakby chęć do tego, żeby świat żył w pokoju, a ludzie się miłowali, jest umiarkowana. Delikatnie mówiąc. Tak. I na tym tle, proszę Państwa, pan Andrzej Duda wystąpił wczoraj na X-ie i napisał tak. Uwaga, jest wrażenie, że postkomuniści do spółki z liberalno-lewicowymi chcą przekręcić ostatnie rozstrzygnięte już wybory prezydenckie w Polsce i odebrać nam wolność wyboru. Nie dajmy się, my wyborcy, nie dajmy sobie odebrać tych resztek demokracji i wolności, które po 13 grudnia 2023 wciąż jeszcze zostały. Pilnujmy Polski. Ja powiem szczerze, że zupełnie nie zrozumiałem tego wpisu. Ja nie wiem, No, ja wszystko zrozumiałem, zaraz ci to wytłumaczę, Jacku. Tak, do czego on się tak boi? Czego się boi? Tego przeliczenia? Pseudodemokrata Duda, który z demokracją ma tyle wspólnego, co ja z baletem, postanowił zaalarmować, że tutaj ktoś wszczął procedury, które mogą służyć do tego, żeby sprawdzić prawidłowość przebiegu procesu głosowania. I teraz te procedury, one są całkowicie legalne, przysługują obywatelom, a wręcz należy je przeprowadzić po to, żeby ten proces wyborczy był w pełni wiarygodny. Jeśli wygrał, to będzie wiadomo, no, o co chodzi. Jest czas na te procedury, określony w przepisach. Po tym czasie następuje decyzja, wybory były prawidłowe albo nieprawidłowe i można określić, że ktoś wygrał wybory. Oczywiście to zazwyczaj jest formalność, no bo zazwyczaj jest tak, że te zastrzeżenia dotyczące przebiegu samego procesu wyborczego są tak nieistotne, że nie mają wpływu na wynik wyborów. W tym wypadku może jakiś wpływ jest, nie wiemy tylko, czy on jest na tyle istotny, żeby przesądzać o tym, czy Nawrocki jest prezydentem, czy nie. Podkreślam, nie wiemy i nie dowiemy się, dopóki nie zostaną te procedury wypełnione. I teraz wkracza pan prezydent i mówi: ej, nie wolno tych procedur używać, bo to narusza demokrację. No on jest szalony po prostu, ten człowiek. Nie, ja ułaskawiam, to jest trochę też, wiesz, ja zwalniam w ogóle wszystkich z tego obowiązku. On nam próbuje, ja was ułaskawiam. Próbuje powiedzieć, że gdyby wygrał Trzaskowski, to oczywiście te wszystkie procedury do ostatniej procedurki najmniejszej i do ostatniej minuty należałoby przeprowadzić. Ale ponieważ wygrał Nawrocki, któremu on kibicował i którego popierał, to wara wam od tych procedur. Nie wolno, bo wy jesteście obywatelami gorszego sortu. Wy, wyborcy Trzaskowskiego, nie macie tych samych praw, co ewentualnie mieliby wyborcy Nawrockiego. Tyle mówi w tym wpisie Andrzej Duda i pluje w ten sposób nie tylko na te procedury, on pluje w twarz wyborcom Trzaskowskiego. Tak kończy swoją kadencję ten pseudodemokrata, a powinien powiedzieć mniej więcej coś takiego, niezależnie od tego, kto wygrał wybory, procedury sprawdzające należy przeprowadzić, bo jest dużo sygnałów mówiących o tym, że w niektórych komisjach wybory zostały sfałszowane. Tak? I po tym, jak zostaną te procedury przeprowadzone, będzie można powiedzieć z całą mocą, kto wygrał te wybory. Koniec, kropka. Tak prawdziwy prezydent powinien powiedzieć. I nic złego by się tutaj nie stało. Nic by się nie stało, bo pewnie na koniec końców i tak wyjdzie, że Nawrocki wygrał te wybory. Wiesz, prawdziwy prezydent powinien uszanować wszystkich obywateli, również tych, z którymi się nie zgadza, którzy nie głosowali tak, jak on by chciał. Po prostu uszanować wolę tych obywateli i uszanować procedury zapisane w prawie. A ten pseudodemokrata i pseudoprawnik, bo przecież to jest niesamowite, że ten człowiek ma tytuł prawnika i takie rzeczy wygaduje, po prostu no bimba sobie na to wszystko. I to jest kolejny przykład plucia, drugi w ciągu 2 dni, bo najpierw napluł na profesora Adama Strzembosza, przedrzeźniając go w sposób no taki nie dość, że infantylny, to jeszcze chamski, to teraz jeszcze napluł na obywateli, którzy zagłosowali na Trzaskowskiego, mówiąc im: ej, wy nie macie żadnych praw, tak?
Wara od tego, wara od tych procedur. Straszny człowiek, po prostu straszny. Ale Obawiam wyszedł się, taki. wiesz, że nadchodzi gorszy i to jest najsmutniejsze. Tak, wyszedł prawdziwy Duda z tego wszystkiego. Ale proszę Państwa, będzie za chwilę coś bardzo interesującego. A mianowicie, to interesujące nazywa się pan Dybowski, szef ruchu kontroli wyborów. W sieci pokazał się film, w którym pan Dybowski, troszkę to jest taki nierozgarnięty działacz, mam wrażenie, ale bardzo szczery. Bardzo szczery. W związku z tym, że jest szczery, to nam powiedział, o co w tym wszystkim chodziło. I to jest dosłownie 30 parę sekund. I wszyscy będziecie wiedzieli, po co były te ruchy kontroli wyborów, po co były te szkolenia pisowców na członków komisji, po co te różne zdarzenia, które miały ostatnio miejsce. No to proszę bardzo, proszę posłuchać pana Dybowskiego z ruchu kontroli wyborów, to nawet szef tego jest. Rzeczywiście, i to po raz pierwszy w całej historii pookrągłostowej, wreszcie ta partia opozycyjna zrozumiała, że nie ten wygrywa wybory, kto głosuje, tylko kto liczy głosy. I w związku z tym doszło wreszcie do takiej pobłogosławionej z góry samoorganizacji w ramach samego Prawa i Sprawiedliwości, i to tym zajął się profesor Czarnek, i rzeczywiście armia ludzi, że tak powiem, została skierowana do pracy w obwodowych komisjach wyborczych. O, widzisz, nie kto głosuje, wygrywa wybory. Ta partia wreszcie zrozumiała. Tylko ten, kto liczy głosy. No, czego I teraz, to trzeba żeby było? rozszyfrować, o co temu panu chodzi, w większości komisji wyborczych ta strona niedemokratyczna miała przewagę. Tak. Dlaczego? Dlatego, że tu nie chodziło o to, że byli przedstawiciele od Nawrockiego i Trzaskowskiego. Tak byli. Ale byli też przedstawiciele od Brauna, od Mencena, od Maciaka, Stanowskiego, Jakubiaka, proszę bardzo, 5 dodatkowo po stronie wiadomej. Podobno, nie wiem, bo tego nie udało mi się jeszcze sprawdzić, ale podobno Maciak skierował do komisji wyborczych więcej ludzi niż otrzymał głosów. Nie, Maciak dostał, słuchaj, ja to sprawdzałem, 36 No. tysięcy głosów dostał, czyli to jest blisko, on tam 32 tysięcy nie Aha, miał. bo jest 32 tysiące Tak, komisji. ale Maciak no to, miał prawie, to blisko jest, on jest naprawdę Czyli- blisko. Czyli prawie tyle skierował, tak. Zakładając, że miał w każdej komisji oczywiście przedstawiciela. No, wygląda to, ciekawe. proszę Państwa, w ten sposób, że przynajmniej niektóre z tych komitetów, a przecież nie mówimy o tych komitetach, które się zarejestrowały, a już potem nie zdobyły 100 tysięcy głosów, prawda? Niektóre z tych komitetów powstały po to, żeby po prostu być. Żeby być w tej. Zastanawialiśmy się, tak, po co taki Jakubiak kandyduje, No, teraz wiemy. po co kandyduje właśnie taki Maciak, czy tam Woch, Bartoszewicz, tak? Już chyba Państwo mają odpowiedź. Bartoszewicz, Po to, 96 żeby skierować tysięcy. ludzi do komisji. Ludzi do komisji skierowali, a co ci ludzie tam robili, my tego nie wiemy. No, Ale chociażby prawdopodobnie wybierali liczyli przewodniczącego. głosy. Andrzeju, albo chociażby wybierali przewodniczącego i wiceprzewodniczący komisji. No tak. I to, no, Spośród siebie większością głosów. Tak. No i Dlatego w tej komisji w Krakowie na czele stał człowiek Stanowskiego. Tak. Mimo, że nie było człowieka z PiS-u. Tak. Ciekawostka, prawda? Tak. No trzeba by się nad tym głębiej zastanowić. Wiesz co, są tacy ludzie, którzy doskonale mechanikę tego typu, staram się słowo znaleźć, tego typu manipulacji znają i potrafią to zrobić. Nie chcę tu palcem wskazywać, ale moim zdaniem to, że Czarnek staje na czele gabinetu nowego prezydenta elekta, też nie jest przypadkiem. Zasłużył się. Po prostu się zasłużył. Tak. Tu masz Właśnie. rację. Prosimy Państwa o subskrypcję. Bardzo prosimy. Dobrze, Jacku, że to włączyłeś, bo Przypomniało mi się, bo zapominamy. Tak. Tak, bardzo prosimy, bo to pomaga rozrastać się. Lecimy wtedy nad kaczym gniazdem szerszą grupą, tak? I to już zaczyna wtedy przypominać naloty dywanowe. A jak wiecie Państwo, naloty dywanowe są skuteczne. Także Tak. im więcej nas będzie, tym lepiej. No ale wracając do tego Czarnka, on się zasłużył po prostu i to jest nagroda. Tak samo jak Szefernaker się zasłużył, też w nagrodę dostał stanowisko szefa kancelarii.
Różnica między tymi stanowiskami jest taka, że to pierwsze jest bardziej polityczne, to drugie jest bardziej techniczne, ale obydwaj są bardzo ważni w kancelarii prezydenta. No ja jestem ciekaw, co będzie z szefem BBN-u, czy rzeczywiście, tak jak mówią wiewiórki, będzie to Cęckiewicz. Bardzo jestem tutaj ciekawy, kogo Podobno bardzo wybierze. chce Nawrocki, podobno, mówię to, co tak ludzie opowiadają. No Tak, to będziemy mieli tutaj niezłe używanie, coś czuję. Piękne 5 lat przed nami, naprawdę, Jacku, będziemy mieli co komentować. no. Chyba trzeba będzie taką rubrykę też stworzyć, pan prezydent powiedział. Jak kiedyś w mojej dawnej redakcji była taka rubryka. Coś No, czuję, że będzie o tak, czym to mówić. trzeba, tak. Albo może jakiś dodatkowy format stworzymy jeszcze na popołudnie. No będzie, może jak się będzie działo, to dlaczego się ograniczać tylko do porannych wydań? Zobaczymy. Jak się będziemy rozwijać i ilu nam będzie subskrybentów, tym bardziej, że wczoraj był Tarnów za mną. Czy ktoś z Tarnowa nas subskrybuje? To powinien zacząć. A dzisiaj jest inna miejscowość za mną. Tym razem w innej części Polski położona. I ja tę miejscowość oczywiście doskonale poznaję. No, Bardzo, bardzo ładne miejsce, fajni ludzie tam mieszkają. No i już. Ale się w wyborach pomylili w jednej komisji. Znaczy, pomylili się. No dobra. Nastąpiła anomalia. Albo coś innego. W każdym razie teraz trudno tutaj słowa znaleźć do tego, żeby... Jacku, a jak się, że tak powiem, ma sprawa tej słynnej aplikacji Mateckiego? Czy ABW wreszcie coś powiedziało na ten temat? Nic nie powiedziało, natomiast to, co jest strasznie irytujące w tym wszystkim, naprawdę, to już jest tak irytujące, że jak ja to wszystko patrzę, czytam i tak jeszcze mówię, dobra, to 29 raz zajrzyjmy może sobie do ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zobaczmy, do czego oni są powołani. I oni są powołani tam nie tylko do wykrywania, ale do zapobiegania przestępstwom godzącym w bezpieczeństwo państwa. Zapobieganie, takie słowo jest. No żeby zapobiec, to trzeba coś wcześniej wiedzieć. A jak się nie wie, to trudno zapobiegać. W ogóle ta cała ekipa, łącznie z tym Siemoniakiem, to ja bym ich po prostu, tak PGR bym otworzył, tam do sadzenia buraków. I tak po prostu. A To jest czy wszystko. zapobieganie to nie rodzi eskalacji? Bo my nie możemy eskalować. Eskalują. Jacku, Tak, analizy wiesz, powinni robić, analizy przestrzegające. Najważniejsze nie eskalować, pamiętaj. No ale żeby coś analizować, żeby zapobiegać, trzeba wiedzieć. A jak się nie wie, no to ale nie. Nie wiem, czy zauważyłeś, w sieci się pojawił taki dokument wyprodukowany przez PKW. Państwową Komisję Wyborczą, na mocy którego rzekomo ta aplikacja miałaby być legalna, ale to chyba tak nie jest, co? Ty Nie analizowałeś jest, to. Tak, bo wydaje mi się, oczywiście ja nie jestem na 100% pewien, bo dokumenty wydawane przez PKW oraz przez różne inne organy w Polsce, które mają charakter prawny, są interpretowane przez wszystkich tak, jak im się żywnie podoba i koniec. To, co kiedyś wydawało się proste, nawet dla studenta drugiego roku prawa, dzisiaj jest bardzo skomplikowane. Moim zdaniem ten dokument, jak się w niego wczytałem, na bazie werdyktu Sądu Najwyższego on powstał, dotyczy nie aplikacji Mateckiego, tylko wszelkich metod weryfikacji, ale tożsamości wyborcy. I dotyczy tam dowody osobiste, paszporty, M-Obywatel, prawo jazdy, to bo też można było, jeżeli to nie budzi wątpliwości członków komisji, zweryfikować tożsamość wyborcy na podstawie nawet prawa jazdy. Czyli jak pada tam stwierdzenie wszelkimi metodami, to chodzi o to, że członkowie komisji mający wątpliwości co do tożsamości osoby, która się postawiła przed komisją i chce oddać głos, mogą skorzystać oczywiście naturalnie, jak zwykle, z dowodu osobistego, ale mogą też skorzystać z aplikacji M-Obywatel, mogą skorzystać z prawa jazdy albo z innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. Koniec, kropka. Nie ma tu nic na temat nielegalnych, prywatnych aplikacji zainstalowanych gdzieś poza granicami kraju. No nie ma nic takiego. Tam jest oczywiście czytajcie przepisy ze zrozumieniem, błagam. Jest tam coś takiego, proszę Państwa, co dotyczy aplikacji, ale M-Obywatel. Tam jest ścieżka pokazana w tym rozporządzeniu, jak to czytać, jak trochę się ustrzec, bo przecież zawsze można zrobić rzut ekranu, Andrzeju, i mówić, prawda? W związku z tym to musi być przy członku komisji, to kod QR trzeba zrobić. Jeżeli członek komisji poprosi, to trzeba odświeżyć ekran, wtedy ten czas się zmienia. No takie po prostu rzeczy, takie już czysto techniczne, tak?
ale tam ja nie widzę, że w tym rozporządzeniu, że ono otwiera furtkę nielegalnym jakimkolwiek aplikacjom. Tego nie A ma. M-Obywatel jest aplikacją rządową, absolutnie sprawdzoną przez ABW. Mam nadzieję, że tak jest. No w każdym razie to jest legalna aplikacja potwierdzająca naszą tożsamość, z której wielu z nas już od dawna korzysta. A aplikacja Mateckiego była raczej trzymana w tajemnicy, Do weryfikacji dotyczyła ze świadczeń, ale czego w ogóle tak naprawdę nie wiadomo, Andrzeju, do końca, czego ona dotyczyła. z czym Oficjalnie oni weryfikowali i co, tego nie wiemy. Wiemy, że członkowie komisji, niektórzy, bo nie wszyscy, zostali w nią wyposażeni. Ci, którzy raczej byli przychylni PiS-owi, czy Nawrockiemu, a może tak szerzej, zostali wyposażeni w tę aplikację. I czemu się ona służyła? Pytanie czemu? Ja nadal tego do końca jeszcze nie wiem. No i nadal chciałbym wiedzieć, czy rzeczywiście serwery, na których ta aplikacja była postawiona, były na Węgrzech. No, do licha ciężkiego, ile można to sprawdzać? No może. Czekamy i co? I rozumiem, że minie czas na te wszystkie protesty wyborcze i Dowiemy wtedy się dowiemy, tak? W sprawozdaniu rocznym. To genialne. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, przypomniało mi się, ja nie mam tego filmu, nie chcę już Państwa filmami tymi zanudzać, ale jest film w sieci ze szkolenia działaczy PiS-u, którzy mieli być członkami obwodowych komisji, gdzie prowadzący to szkolenie mówi, że oni im tu prawdę przedstawiają, wszystko co jest zgodne z prawem, aż strona rządowa łamie prawo, w związku z tym jak się będą chcieli zachowywać, to już ich sprawa, czy będą chcieli współuczestniczyć w przestępstwie i na przykład tolerować albo uznawać aplikację M-Obywatel, bo zdaniem pisowskich tych prowadzących to szkolenie, aplikacja M-Obywatel i jakby potwierdzenie tożsamości na podstawie tej aplikacji było nielegalne. I oni tutaj, to już jest wasza sprawa, jak chcecie w przestępstwie rządowym, ten rząd tylko przestępca popełni, to proszę bardzo, a ja wam mówię, jak jest zgodnie z prawem. Powiedział pisowiec, szkoleniowiec i to oni tam siedzieli, wszyscy kiwali tymi głowami. No to tak to wyglądało. PiS prowadził po prostu masowe szkolenia, proszę państwa. I tego też nikt nie zauważył. Ale zaraz to oni podważali aplikację M-Obywatel, tak? Tak, Czyli na tym szkoleniu. niewykluczone, że gdzieś w jakiejś komisji przytrafiło się komuś coś takiego, że przyszedł bez dowodu, miałem obywatela i jakiś pisowiec go odesłał do domu, tak? Ja tego bym nie wykluczył, dlatego że ja słyszałem, co oni opowiadali na tym To szkoleniu. jeżeli ktoś z Państwa miał taką sytuację, to proszę do Romana Giertycha napisać oczywiście. On się ucieszy. I widzisz, Andrzeju, dowiadujemy się o tym wszystkim po fakcie. Po fakcie. Coś nazywa się zapobieganie. A właśnie a propos, czy Roman Giertych już jakiś apel dzisiaj wystosował do kogoś, czy jeszcze nie? Chyba nie. Jeszcze dzisiaj nie wystosował, natomiast PKW wczoraj, Andrzeju, się zebrała. Pamiętasz, rozmawialiśmy, tak, liczyliśmy, że coś na PKW. Liczyliśmy i sobie możemy dalej liczyć. No, usiedli panowie, wydali z siebie komunikat, który ni mniej, ni więcej mówi, że można sobie wnieść protest wyborczy. No to po co żeście się spotykali? No to wszyscy wiedzą. No. To przypomnijmy, że każdy obywatel może wnieść a i jak widzi nieprawidłowości, to zawiadomić prokuraturę albo policję. No super. To bardzo, bardzo dobrze. Mam nadzieję, że kawa była gorąca, a ciasteczka były smaczne. Tak. Prokurator Wrzosek powiedziała, że każdy ujawniony przypadek nieprawidłowości przy liczeniu głosów, takim każdym przypadkiem prokuratura krajowa powinna zająć się z urzędu. I znowu ja nie wiem, zajęła się, nie zajęła się. Tutaj mamy na paru poziomach, Andrzeju, w tym naszym pięknym państwie problem pod tytułem ci się powinni zająć, nie zajęli się. Tu pani prokurator mówi, prokuratura krajowa powinna się zająć z urzędu. Nie wiadomo, czy się zajęła. Obstawiam, że się nie zajęła. I tak jest, co urząd i instytucja, która za coś odpowiada, PKW też nie odpowiada. Zaliczenie? Nie. My tylko tak jak co dostaniemy, to tylko żebyśmy się słupki, żeby się zgadzały i wysyłamy. My nie jesteśmy tutaj, odkąd my nie mamy uprawnień. Tu nikt nic nie może. Nikt, nic. Tu można po prostu fałszować w prawo, ile w lewo. Ile wlezie. Coś nieprawdopodobnego. Nie wiem. Ja nie wiem, jak to. No tak sobie patrzymy na to, chyba już z większym spokojem niż powiedzmy przedwczoraj czy wczoraj. Bo już człowiek to nawet przestaje denerwować. Jedno jest pewne, że znowu największą robotę odwalają obywatele. Tak. A państwo, politycy to jakoś tak trochę z boku, że tak powiem. Nieśmiało. Nieśmiało. Oni nieśmiało wszyscy.
Bielan zgodził się z Donaldem Tuskiem. No, powiedział, że podpisuje się. Podpisuje się absolutnie pod słowami Tuska, który powiedział, że podważenie wyników wyborów podważa zaufanie do procesu demokratycznego. Jeśli nie ma ku temu podstaw, to jest działanie bardzo niebezpieczne. I my się też zgadzamy, że jak nie ma podstaw, to nie wolno podważać. No ale jak są podstawy? No to co mamy zrobić? To mamy co, udać, że tych wszystkich zdarzeń nie było? Mamy o tym nie mówić? Mamy udawać, że to kiedyś też tak było? Ja nie wiem, no jak kiedyś też tak było, to dlaczego żeście o tym nie mówili? Dlaczego żeście tych przypadków nie zgłaszali? No to jest łamanie. No ja nie wiem, no bo było, bo kiedyś było i jeszcze Bielan opowiada, że tutaj 200 komisji popełniło błąd, 100 na korzyść Trzaskowskiego, 100 na korzyść Nawrockiego, no i prawda, to były błędy i koniec, te się błędy zdarzają i już. I dziękuję. I ten przykład krakowski oczywiście, że to jest w mieście rządzonym przez Platformę i sobie nie dają rady, to jest zupełnie inna opowieść. Dlatego, że ta opowieść też o tym, że za czasów rządów Platformy opozycja przekręciła wybory, nie mając w ręku żadnych narzędzi. Jak się okazało, to ta opozycja była niezwykle cwana, bo posiadała najważniejsze narzędzie w ręku, czyli komisje wyborcze. Komisje wyborcze. To, że tam wszyscy byli, ale w większości komisji przewodniczącymi byli ludzie z opozycji. I niestety większość tych przypadków dotyczących nieprawidłowości, no, to dotyczy jakoś tak w związku z Nawrockim się to pojawia, a nie w związku z Trzaskowskim. Tak? I teraz właściwie nie wiadomo, co będzie dalej, bo PKW co? Przygotuje sprawozdanie, w którym uwzględni to, co napiszą do niej obwodowe komisje. I właściwie nie wiadomo, co w tym sprawozdaniu będzie, no, co zarekomenduje PKW Sądowi Najwyższemu. I pytanie, Andrzeju, dobrze, no Sąd Najwyższy, ale teraz co? Ta izba, która jest nieuznawana? No bo przecież żadna inna izba się tym nie zajmie, bo to pani Manowska tam skieruje. No mamy klincz tutaj, używając terminologii bokserskiej bliskiej sercu prezydenta elekta. I ja nie widzę wyjścia z tego klinczu tak naprawdę, poza tym, co gdzieś tam krąży po sieci, że na ten czas, kiedy nie wiadomo co zrobić, marszałek Sejmu nie przyjmuje żadnego ślubowania, zostaje tymczasowym prezydentem w związku z tym, że jest drugą osobą w państwie, a prezydent jest nieformalnie wybrany. Przez ten czas zmieniamy prawo tak, żeby Sąd Najwyższy był Sądem Najwyższym, Trybunał Konstytucyjny był Trybunałem Konstytucyjnym. No i powtarzamy wybory. No, taka droga oczywiście fajna. Na papierze to ładnie wygląda, ciekawie, tylko prawda jest taka, że to jest droga do zamieszek na ulicy. No bo strona ta przeciwna, pisowska, już jest przekonana, że mają prezydenta i próba przeprowadzenia tego w ten sposób może oznaczać wyjście ludzi na ulicę. I z tym się każdy z polityków musi liczyć i trzeba mieć naprawdę wielką determinację, żeby w ten sposób pokierować losami państwa. Raczej, jak znam polityków, to są bardziej oportunistyczni i będą chcieli tutaj szukać jakiegoś rozwiązania znowu naokoło. No i te rozwiązania naokoło już nam się czkają od dawna, tak? Bo to jest tak jak z KRS-em. Zamiast 1,5 roku Przecinać. temu KRS zlikwidować, to my ten wrzód hodujemy i ta nielegalna instytucja dalej funkcjonuje. Tam posłanki z wanny się łączą, obradują sobie, biorą pieniądze za to. No podobnie z Trybunałem Konstytucyjnym, który działa w nielegalnym składzie, też dalej ten wrzód hodujemy. Hodujemy neosędziów, którzy wydają wyroki, często bardzo niesprawiedliwe. Ludzie się od tego odwołują. To wszystko nie ma sensu, szczerze mówiąc. Ale tu znowu jakiś wrzód powstanie. Jestem przekonany. Ale Andrzeju, właśnie to, co mówiliśmy sobie przed chwilą, co mówiłem o tych interpretacjach prawnych, w których PiS się wyspecjalizował. I uwaga, Czarnek był w Radiu Media. I według Czarnka nowo wybrany prezydent, żeby objął urząd, wcale nie potrzebuje stwierdzenia ważności wyborów. Do tego, żeby prezydent nie objął urzędu, potrzebne jest stwierdzenie nieważności wyborów, bo wtedy zarządza się ponowne wybory i następuje wakat. A jak sąd nie stwierdzi ważności, czyli nic nie zrobi, to zdaniem pana Czarnka, pan Nawrocki jest prezydentem. Koniec, kropka. I taką mamy teraz interpretację. Ale wiesz co, to przynajmniej jest jakaś interpretacja. No. Tak. Przynajmniej jakaś ścieżka, która omija te wszystkie mielizny i rafy, o których mówiliśmy.
Ja jestem daleki od popierania Czarnka, ale też już wydaje mi się, że trzeba szukać jakiegokolwiek rozwiązania w tej sytuacji. Ja nie mówię, że to popieram, ale szukajmy też może równie prostych rozwiązań, ale po naszej stronie, bo brniemy coraz bardziej w jakąś ślepą uliczkę i to się źle skończy po prostu. Bardzo mi to przypomina lata 20. Rzeczpospolitej i czasy Narutowicza i nieszczęśnie przerwaną jego kadencję na samym początku. To bardzo, bardzo źle wszystko wygląda i chyba czas wołać o opamiętanie. Przede wszystkim trzeba doprowadzić do końca temat policzenia głosów. Jeżeli się okaże, że Nawrocki wygrał i to policzenie nie zmieniło wyniku wyborów, to uznać ten wybór, no bo niestety wyborcy tak chcieli i niech dalej się dzieje wszystko zgodnie z regułami demokracji. A jak to ma być, ja nie wiem. No, czy nielegalna izba może cokolwiek tutaj wnioskować do legalnego marszałka? Moim zdaniem nie, no ale szukajmy jakichś rozwiązań, jakichkolwiek. No, legalny marszałek już wymyślił rozwiązanie, ale zanim do tego przyjdziemy, to ja chciałem tylko, my tak zawsze na to OGB się powołujemy, natomiast na X-ie prezes OGB, pan Łukasz Pawłowski, skomentował wypowiedzi tych osób, które twierdzą, że podczas wyborów prezydenckich miało tam dochodzić do nieprawidłowości. I uwaga, napisał tak: najbardziej zabawną obecnie teorią szurów od Giertycha, no sorry, tych wszystkich, którzy domagają się, nazywa szurami, jest to, że dowodem na sfałszowanie wyborów są nasze sondaże przed pierwszą i drugą turą, bo skoro takie dokładne, to znaliśmy wyniki wcześniej. Czekam już tylko na Tomasza Lisa w stroju bizona szturmującego siedzibę PKW. Tu pan Pawłowski troszkę pokazał swoje polityczne oblicze, a nie oblicze specjalisty i fachowca od badań, ale tylko taki przerywnik, żebyśmy No tego nie nieładnie, stracili. chociaż rzeczywiście, no jeżeli ktoś w oparciu o to, że jakaś sondażownia dokładnie przewidziała wyniki, buduje teorię, że wybory są Głupie jest po sfałszowane, prostu. to Głupie, sam to jest sobie głupie. wystawia świadectwo, tak. Tak. I tyle. I to tak Ale można my też od skomentować. początku apelujemy do państwa, żeby w tym poszukiwaniu błędów i nieprawidłowości nie pójść za daleko właśnie, żeby nie przedstawiać tego typu argumentów, no bo to jest żaden argument. Ogólnopolska Grupa Badawcza zawsze, podkreślam, była blisko wyniku wyborów i tym razem też była blisko. I nie ma w tym nic nadzwyczajnego, bo oni mają taką metodologię znacznie lepszą od innych sondażowni, które po prostu albo robią to za pieniądze i wtedy nieważna jest metodologia, albo po prostu nie bardzo się znają na tym, co robią. Natomiast tego typu wypowiedzi o szurach niepotrzebne zupełnie. Widzę, że panu prezesowi też trochę strzeliła żyłka. Niepotrzebnie, no po co? No, skoro ludzie takie budują teorie, to znaczy, że doceniają, panie prezesie. Proszę w ten sposób na to popatrzeć. Zauważyli, że jest jakaś sondażownia, która się nie myli. Marszałek Hołownia wczoraj wypisał się w temacie wyborów i napisał tak, że każdy protest zasługuje na rozpatrzenie. Na razie nic nie daje jednak powodu, by podważać ogłoszony przez PKW wynik wyborów. I tu mam pierwsze wątpliwości, czy nic nie daje powodu. Moim zdaniem powodów jest dużo. Drugie zdanie. Jeśli Sąd Najwyższy potwierdzi ich ważność, i znowu przerywnik. Przed chwilą przytaczałem pana Czarnka Przemysława, który mówi, że tam sąd nie musi niczego potwierdzać. Musi stwierdzić nieważność. Mamy już drugą rozbieżność mamy. To marszałek Hołownia zwoła na 6 sierpnia Zgromadzenie Narodowe, by odebrać przysięgę od prezydenta Nawrockiego. No i tu pan Przemysław Czarnek też napisał, że panie marszałku szanowny, panie marszałku Hołownia, bez względu na rozmaite różnice zdań co do partykularnych celów i środków, jedno musi łączyć nas wszystkich: praworządna, demokratyczna, wolna Polska, i dlatego jako Polak, obywatel naszego państwa i także jako poseł dziękuję panu za ten głos. Czyli tutaj marszałek, pan Czarnek docenia postawę pana Hołowni i ja jej nie doceniam.
dlatego że tu jest zbyt wiele wątpliwości, żeby można było sobie tak lekką ręką na tym etapie sprawy składać tego typu deklaracje. Chyba że chodzi Takich tutaj o umizgów, Jacku, będzie więcej. Wiesz, bo do jutra, do głosowania nad wotum zaufania dla rządu, oni będą robić wszystko. Będą wchodzić po palcu poniżej pleców wszystkim koalicjantom, mówiąc, jak ich szanują, jacy to są mądrzy, jacy wspaniali. Szczególnie to PSL-u dotyczy Hołowni też i niektórych polityków lewicy. Bo chodzi o to, że to głosowanie będzie się rozstrzygało kilkoma dosłownie głosami przewagi. I wystarczy teraz, nie wiem, kilku posłów od Hołowni nie przyjdzie, albo ktoś z PSL-u zatrzaśnie się przysłowiowo w windzie i mamy te głosowanie przegrane. No i wtedy wiadomo, że przyspieszone wybory, a zaczęliśmy od sondaży, jakie są, takie są. Raczej one dają tutaj szansę na przejęcie rządów przez koalicję PiS-Konfederacja. O to idzie ta gra i po to są te wszystkie umizgi. No a jest jeszcze może taki drugi cel, tak sobie myślę, bo wczoraj w kropce nad i marszałek Hołownia powiedział na pytanie, czy chciałby pozostać na stanowisku marszałka do końca kadencji, powiedział, że chętnie. Chętnie. No to jak chętnie, to może wiesz, no liczę na to, że jak tak się będzie zachowywał, to PiS też, nie wiem, też zagłosuje za nim, może niech już będzie. Nie wiem, tak się zastanawiam, o co mu chodzi. No i wymyślił sobie, że trzeba zaprosić Trzaskowskiego w ogóle w sprawie do rządu. I w ogóle najlepiej jakby był Trzaskowski premierem, bo to takie nowe otwarcie by było. Ich prezydent, nasz premier. To jest koncepcja pana Hołowni. On co wstanie rano, to ma jakąś taką nową, nie wiem, po co to takie pomysły. Czyli uwaga, chcą nam urządzić jeszcze wybory w Warszawie. Tak, W ten sposób, tak? Tak. Nie, no proszę cię, to rzeczywiście już jest takie szukanie dziury w całym, natomiast wyraźnie od dłuższego czasu marszałek Hołownia nadal chce być marszałkiem Hołownią. Nie specjalnie chce zrezygnować z tego stanowiska. Pytanie, co na to Czarzasty, który ma być tym rotacyjnym marszałkiem i od, zdaje się, grudnia czy tam października, nie pamiętam jak jest w umowie, ma Połowa kadencji. no to połowa kadencji, no to od października ma zasiąść za sterami tego Sejmu. No, może tego dotyczyła wczorajsza wieczorna rozmowa przy Parkowej w Warszawie. Ciekawe, co tam panowie ustalili. Bardzo to ciekawe. Ale znowu, proszę państwa, mamy sytuację taką, że... Ustalili, że rzecznik rządu ma być. Aha, no to bardzo ważna sprawa. Ale że za tą wielką kotarą tych słów o tych tam demokracja różne tam, to wszyscy tak gadają. To na końcu jest, ja będę tym, a ty będziesz tamtym. I wszystko się, że tak powiem, skupia na sprawach personalnych i o to się toczy bój. To jest ważne, ale w tym wszystkim... Tak, bo my tu, proszę państwa, się zastanawiamy, w jakich komisjach, gdzie popełniono jakie nadużycia i obywatele wychodzą znowu z siebie, żeby coś udowodnić, żeby coś prześledzić, żeby coś wyjaśnić na własną rękę, a w międzyczasie politycy już się zastanawiają nad tym, kto będzie marszałkiem, kto będzie w nowym rządzie i to są najważniejsze problemy. Także proszę tu specjalnie nie liczyć na to, że Roman Giertych uzyska jakieś szczególne wsparcie. Powątpiewam. Proszę państwa, jak ten świat może wyglądać za rządów PiS-u i Konfederacji, to trochę nam ujawnił pan Bosak, który opowiedział o swojej wizycie we Francji na spotkaniu Europejskiej Partii Patrioci dla Europy. Oni tak się fajnie nazywają zawsze. Takie różne są fajne takie. To jest tych wszystkich skrajnie prawicowych ugrupowań taka międzynarodówka. I tam na tym spotkaniu we Francji on opowiadał, jak to spotkał się z naszym nowym prezydentem, zgromadzonym opowiadał, panem Karolem Nawrockim. Zapewniłem go o gotowości do współpracy dla dobra Polski. Nowy prezydent od razu jasno powiedział pani von der Leyen, że musi szanować suwerenność państw narodowych. I to powiedział wicemarszałek Sejmu Bosak w tej Francji, że Nawrocki coś powiedział pani von der Leyen. Rozumiesz? Powiedział, uważaj, jak nie będziesz szanowała tutaj suwerenności państw narodowych, to będziesz miała ze mną do czynienia. I teraz Bosak rysuje taką wizję Europy. Za 2 lata
I Francję, i Polskę czekają wybory decydujące dla naszej przyszłości. Wierzę, że wtedy spotkamy się tutaj ponownie, już jako siły rządzące w swoich krajach. Razem pogonimy globalistów, oddamy władzę w naszych krajach naszym narodom. Jeśli wydarzy się to w 2 dużych krajach europejskich jednocześnie, możemy naprawdę zmienić Europę. Zatrzymamy zalew imigrantów, odrzucimy Zielony Ład, będziemy bronić naszej suwerenności i naszych tożsamości narodowych. Zbudujemy przyszłość godną naszych wielkich przodków. Razem przywrócimy bezpieczeństwo naszym dzieciom. Tak powiedział wódz Bosak na takim tym zjeździe partyjnym tych różnych i oddamy władzę w naszych krajach naszym narodom. Ja nie wiem, we Francji nie rządzą Francuzi, a w Polsce Polacy, jak rozumiem, tylko, nie wiem, przybysze z innej planety. Co ten gościu bredzi, ale to się podoba, te brednie się podobają. On mówi dokładnie to samo, co mówi Braun, tylko mówi troszkę innym językiem. Troszeczkę, tak? I nie używa gaśnic, i nie przetrzymuje nikogo w gabinecie, i nie pali żadnej flagi, ale dokładnie to jest ta sama retoryka, niczym się nie różni od Brauna. I to jest krew z krwi, kość z kości, jeden korzeń narodowo-socjalistyczny w tym wszystkim dostrzegam i nie ma tutaj naprawdę wielkich różnic między Braunem a Konfederacją. Moim zdaniem oni się prędzej czy później znowu połączą, bo dojdą do tego, że wspólnie będą w stanie wykręcić lepszy wynik wyborczy. To jest przerażające i to, co on mówi o tym, że będą odbudowywać Europę, to oznacza nie więcej, tylko to, że będą tę Europę od środka rozsadzać. Znaczy Unię Europejską oczywiście, Tak, Europę jako tak, kontynent jest cel. nie, ale Unię Europejską jak najbardziej. A to jest numer 1 na liście życzeń Putina. Numer 1. Rozsadzać Europę od środka. Dodawajcie Państwo 2 do 2, wychodzi zawsze 4 i te wszystkie związki z Rosją są moim zdaniem naprawdę nieprzypadkowe. Swoją drogą Nawrocki jest już bohaterem rosyjskich telewizji. Pokazują go jako tego człowieka, wywiad, który tak. Ukrainie tutaj Zastopuje NATO. pogroził, tak, i zablokuje wejście Ukrainy do NATO. Bohater w Rosji. Mimo że taki niby ścigany tą ich listą, tak. a jednak A bohater. pokazują go jako potwierdzenie własnych tez, własnej polityki, takiej dalekowzroczności rosyjskiej myśli politycznej. Proszę, tu jest nowy prezydent Polski, to on jest, nawet on jest przeciwko Ukrainie w NATO. O czym my tu mówimy? No i ta wewnętrzny wtedy ten entuzjazm narodu rosyjskiego jest z całą pewnością taki, no, podpalony jeszcze bardziej niż jest, no bo on jest potrzebny. Na czas wojny to jest potrzebne. No to się wykorzystuje nawet takiego pana Nawrockiego, który, a to nie jest tak, że on się daje, on ma takie poglądy po prostu, to nie jest nic. Ale mówiliśmy o tym, no cóż to nowego. Andrzeju, jutro jest ważny dzień i się zrobił problem. Problem jest natury bardzo ważnej, bo jest zderzenie 2 ważnych tematów i zdaje się, że nawet o tej samej godzinie. W związku z tym, że przesunięto start w kosmos pana Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, ten termin, zdaje się, zbiega się prawie że dokładnie z wnioskiem o wotum dla rządu Donalda Tuska. I teraz sytuacja jest dosyć trudna, bo nie wiem, te duże telewizje to chyba ekran będą na pół dzieliły, no bo jedno wydarzenie ważne i drugie ważne. No może by tak, nie wiem, na przylądek tam nie ma co dzwonić, bo oni to się nie będą słuchać, nie będą przesuwać tego terminu, ale może marszałek Hołownia powie, przepraszam, teraz panowie przerwa, nie debatujemy w sprawie wotum zaufania dla rządu pana premiera Tuska. Tu proszę wielki telebim, będziemy oglądali, jak pan Sławosz leci w kosmos, bo to wielkie wydarzenie jest. Co by nie mówić. Czy takie rozwiązanie, zanim przejdziemy do tego wotum zaufania i twojej oceny szans na to, że to wotum zostanie uzyskane, albo inaczej scenariusze, jakie tam mogą być, a co się stanie, jak się nie będzie uzyskane? A, to dopiero. Dobra, bo jak będzie ze startem rakiety, to mniej więcej wiemy. Rakieta wystartuje i poleci, prawda? A tu jest więcej pytań, jeśli chodzi o wotum zaufania jednak.
Drugi Polak w kosmosie to brzmi dumnie. Sławosz Uznański będzie na pewno bohaterem przez wiele najbliższych lat i będzie pokazywany młodym ludziom jako wzór człowieka, który wiele osiągnął ciężką pracą. I trzeba to doceniać. Natomiast to, że to się zbiega w czasie z tym głosowaniem, trudno. To No i głosowanie- małżonka musi wracać do Warszawy, no na Tak głosowanie. jest. Tak, Pani poseł. Chyba, że wybierze co innego. Nie, Ale wraca. mam nadzieję, że Wraca, wróci. wraca. No bo tu każdy głos się liczy. Dzisiaj Bosak rano w Radio Z mówił, że ten rząd może upaść. Że podobno nastroje są takie w partiach koalicyjnych, że niektórzy nie chcą głosować za wotum zaufania, co mnie trochę dziwi, bo słuchałem na przykład pana posła Sawickiego, który zdaje się wczoraj czy przedwczoraj mówił na korytarzu sejmowym, że no znacie moje stanowisko, ale ja jednak zagłosuję za tym rządem, bo nie ma innej alternatywy. No to skoro Sawicki nawet chce głosować za tym rządem, to nie bardzo widzę, kto by z tej koalicji miał się wyłamać, bo chyba bardziej antytuskowych posłów już po stronie demokratycznej nie ma, jak Marek Sawicki. No ale Bosak takie coś dzisiaj powiedział. Ja uważam, że trzeba Bosaka słuchać, bo on często przykłada ucho tam, gdzie należy i dużo wie. Także nie byłbym taki 100% pewny tego, co się jutro wydarzy. Natomiast no, myślę, że tak, to są obydwa wydarzenia istotne, chociaż to z lotem drugiego Polaka w kosmos na pewno przejdzie do historii. Natomiast to głosowanie jednak jest tylko elementem bieżącej polityki i mam nadzieję, że tak zostanie zapisane jako mało istotny, proceduralny element bieżącej polityki. No chyba, że przegramy to głosowanie, to wtedy będzie zupełnie inna sytuacja. Wtedy rozpocznie się czwarta Rzeczpospolita. Wielka, wielka. Bosak, Mencen, Braun i to tak to będzie wyglądało. Będzie patriotycznie. W ogóle będzie tak jakoś. A może wiesz, będzie to asumpt do tego, żeby jednak naprawić nasz błąd, mówię w sensie społeczeństwa wyborczy, bo tak jednak wybór Nawrockiego oceniam, że to niektórzy po prostu nie przemyśleli swojego głosowania. I będzie okazja do tego, żeby zmienić układ sił w parlamencie na bardziej pozytywny. Wiesz, to jest tak, że w razie czego te przyspieszone wybory i tak nie będą bardzo szybko. Tak? Będzie czas na to, żeby przeprowadzić kampanię, porozmawiać o tym, zewrzeć szyki, być może zaprosić trzecią drogę na wspólną listę. A przypomnijmy, że partia, która uzyska ponad 40%, ma w zasadzie wtedy szansę na przejęcie rządu samodzielnego. Tu wszystkie scenariusze są na stole i wcale bym nie przesądzał tego, że musi to nam tak bardzo zaszkodzić. Oczywiście jest to igranie z ogniem, jest to niebezpieczne, ale jest pytanie, czy lepiej tkwić przez 2 lata w takiej sytuacji niepewnej, czy może właśnie lepiej to przeciąć. Mówiliśmy o przecinaniu różnych wrzodów. Także czekajmy na to jutro z takim spokojem, bo niezależnie od tego, co się wydarzy, w każdej z tych sytuacji widzę pewną nutę optymizmu, bo ja taki jestem w ogóle optymistyczny z założenia. No dobrze, no to będziemy, proszę Państwa, wszystko to, co się będzie jutro działo, obserwować, a i tak jutro rano będziemy z Państwem. A jeszcze dzisiaj w- będziemy wieczorem kibicować, bo o to 21:00 mecz Finlandia, w ogóle. Polska. I proszę Państwa, myśmy w ogóle się nie odnieśli do kwestii Tak. głównego tematu. Lewandowski, a wczorajszego sprawa dzisiaj. Polski. Tak jest. I Probierz, sprawa polska, Lewandowski, sprawa polska. Po prostu najważniejsze wydarzenie. Wszystkie telewizje o tym, czy pan piłkarz będzie kapitanem, a czy zagra lub nie zagra. Fajnie, to bardzo ale to wpływu na życie polskich gospodarstw domowych nie ma żadnego. Ja to jestem Ale- rozdarty, Jacku. Czy Bo z jednej między Probierzem strony Lewandowski tyle dobrego zrobił dla polskiej piłki. No naprawdę, to tak zupełnie bez żadnej szydery mówię. No i naprawdę wpisał się nam w historię polskiego futbolu jako chyba jeden z najwybitniejszych piłkarzy. Ja nie wiem, czy nie najwybitniejszy. Na pewno Patrząc po życiorysem, przebiegiem prawda? kariery, na pewno. Tyle tytułów zdobył, że chyba żaden inny piłkarz tyle nie zdobył. A z drugiej strony pan trener Probierz,
No muszę ci powiedzieć, że tyle, co on zrobił dla polskiej mody, te wszystkie wspaniałe sesje, no 3 garnitury, też, każdy na zmianę, no też prawda? dużo, I dużo to jest zrobił. wielkie wsparcie dla polskiego przemysłu odzieżowego I i on, dla i on polskiej generalnie, wiesz, mody. a w piłce ma tylko Puchar Polski, ale No ma. to dobra, zostaw piłkę, ale wiesz, i tutaj no na dwóch szalach masz tutaj z jednej strony trendsettera, niesamowitego człowieka, który poświęcił część swojego życia na to, żeby promować polski przemysł odzieżowy, żeby Mhm. mężczyźni się elegancko ubierali w takie piękne garnitury i w ogóle dbali o swój wygląd, a z drugiej strony masz piłkarza też bardzo zasłużonego i serduszko rozdarte. Nie wiem jak ty, ja nie wiem, naprawdę. No ale ja Po nie wiem, której ale stronie stanąć? nie no, mi się wydaje, że tu chodzi chyba o piłkę nożną, czyli bieganie po boisku za piłką, a nie o wybieg w Mediolanie czy Paryżu, ale nie wiadomo A jak to dlaczego jest. tak uważasz? Nie no, mi się wydaje, że chodzi to raczej w piłce, że to się gra, nie? Jeden do drugiego, drugi do A w trzeciego modzie chodzi o to, żeby ładnie wyglądać. ale on jest trenerem i piłkarzy, a nie A on jest stylistą. trener, nie jest tym, tak? Tym Nie, modelem nie jest? nie jest. No chyba, że jak straci tę robotę, to pojedzie, powie, słuchajcie, ja tu już tyle zrobiłem dobrego, to może Hmm. będę taką twarzą charakterystyczną waszych strojów kąpielowych na przykład, bo lato idzie i tu probierz i nowe slipy, nie? No, może tak być. To wszystko jest możliwe, wszystko jest przed nami. Dzisiaj jest mecz, dzisiaj jest mecz. Podobno znowu mecz o wszystko. My mamy tu, były mecze otwarcia, jest Ale wiesz co, tak mecz rzeczywiście o honor wczoraj będzie. byłem w Polsacie i przyszły mi do głowy takie refleksje, zainspirowane zresztą przez dyskusję, że mamy przecież takich wspaniałych piłkarzy jak Kuba Błaszczykowski, którzy nie tylko byli doskonali na boisku, ale też poza boiskiem wykazali się niesamowitym sercem, empatią. Mhm. Własne pieniądze poświęcali, a to na pomoc Ukrainie, a to na różne inne takie szczytne cele. I tak sobie myślę, że jednak chyba źle sobie tych bohaterów wybieramy. Że ci, którzy rzeczywiście zasługują na najwyższe uznanie, gdzieś stoją zawsze trochę z tyłu, a świecą nam w oczy właśnie tacy, którzy się zajmują a to modą, a to focha strzelą, bo ktoś im opaskę kapitańską zabrał. To nie Więcej, jest, więcej, tak, to nie jest więcej to, o co PR-u. chodzi. Więcej Tak, właśnie. PR-u i to wtedy niestety nie wychodzi fajnie. Im mniej PR-u, a więcej takiego cichego, zakulisowego działania, to chyba lepiej, zdrowiej. Ale ja chciałem się nisko pokłonić Kubie Błaszczykowskiemu i powiedzieć, że to jest dla mnie wzorzec prawdziwego sportowca i takiego, na którym, jeżeli młodzi ludzie się chcą wzorować na kimś, to proszę wybrać sobie Kubę Błaszczykowskiego, przestudiować jego życiorys, zobaczyć, co osiągnął i jak pięknie potrafi się tym wszystkim z ludźmi dzielić i jak to robi w sposób skromny, tak, nie oczekując ani pochwał, ani nie błyszcząc, nie lansując się na tym. Po prostu robi to z odruchu serca. Fajny facet, taki po ludzku. Może to przemówi do Roberta, a może do pana probierza. Nie wiem, wątpię, ale To taka sytuacja trochę jak, wiesz, no, Elon Musk i Donald Trump, nie? Te dwa samce alfa. Teraz, który wygra, nie? a jak tam Dobra. właśnie na froncie walki? Ja nawet Słyszałem, nie że wiem. Elon Musk własne tweety musiał pożerać w pośpiechu w nocy. A to nawet nie wiem, że taka akcja miała Skasował miejsce. to, co pisał. Skasował, Trump tak? je skasował, tak. No chyba, że cenzura, wiesz, X-owa go zablokowała. W każdym razie tych wpisów już nie ma o Trumpie, tych takich najbardziej ostrych. No i się wszyscy zastanawiają, co tam się wydarzyło. Czyżby jednak interes był ważniejszy od prawdy? No interes zawsze. Oni nie. No interes jest zawsze ważniejszy od prawdy. No to jest oczywiste, no Andrzeju. To jest z całą pewnością tak jest. Interes pana Ilona jest ważniejszy od prawdy i ważniejszy nawet od mediów społecznościowych, od No wszystkiego. i właśnie z tym hasłem, że interes ważniejszy od prawdy, chyba Państwa zostawimy, bo to ma ponad amerykańskie znaczenie, to hasło. Bo wydaje mi się, że w przypadku wyborów prezydenckich i liczenia tych głosów też się okaże, że interes jest ważniejszy od prawdy. Nie życzymy tego państwu, ale raczej wszystko w tym kierunku zmierza.
Będziemy jutro mieli bardzo gorący dzień. Dzisiaj prosimy o trzymanie kciuków za naszą reprezentację, mimo że z innym kapitanem to nadal jest to polska reprezentacja. Subskrypcję poprosimy koniecznie. Poprosimy Nie o tylko subskrybowanie i subskrypcję. wsparcie dla tego kanału. No. Jutro się widzimy i będziemy jutro dla Państwa, jak rozumiem, próbowali się zabawić we wróżki i wywróżyć, co się wydarzy, jak się wydarzy. Mówimy o głosowaniu oczywiście. Zadzwonimy do Jackowskiego i poprosimy go o przepowiednię szybko. Nie mam telefonu, może Państwo macie, to byśmy tak się jak ja na żywo z nim połączyli. Pan nam opowie, a nie, on ma własny kanał na YouTubie, nie będzie chciał. Powie, nie, do konkurencji nie chodzę, ja tu mam swoje kule tu. Dobra, trzymajmy się tego, trzymajmy się nadziei, że będzie dobrze, chociaż nadzieja umiera ostatnia. Dziękujemy, proszę Państwa, za dzisiejszy odcinek. Serdecznie. Dziękujemy pięknie i do zobaczenia jutro około godziny 11. Dzisiaj nad Kaczym Gniazdem lecieli dla Państwa Jacek Podgórski i Andrzej Rozenek. Do widzenia.